Cześć! Jakiś czas temu zamówiłem na AliExpressie procesor Xeon X 5450. Jest to procesor o taktowaniu 3 GHz. Posiada 12 MB pamięci cache. Został przez sprzedawcę przerobiony z sokietu 771 na soket 775. Jest to praktycznie odpowiednik najszybszego procesora z rodziny Core 2 Quad, czyli Intel Core 2 Quad Q 9650. Są to procesory z okolic roku 2008, a więc lata świetności mają już dawno za sobą. Czy w roku 2024 ten procesor nadaje się do czegokolwiek? Przekonajmy się. Uruchamiam ten procesor na płycie głównej NVIDIA GeForce 650 Ultra. Do kompletu mam kartę graficzną MSI GeForce RTX 2060, a także 8 GB pamięci RAM DDR2 o taktowaniu 800 MHz. Czas na testy w rozdzielczości Full HD. Na początek benchmark 3D Mark 2011. Uzyskany wynik to 5581 punktów. W Doom 3 komputer osiągnął ponad 200 klatek na sekundę. Całkiem nieźle. A jak sprzęt poradzi sobie z bardziej współczesnym tytułem? Pacific Drive to gra survivalowa, gdzie naszym jedynym przyjacielem jest nasz samochód. Ty i twoje niezawodne kombi kontra bezwzględny, pełen pułapek świat. Aby przetrwać zarówno na drodze, jak i poza nią, będziesz potrzebować czegoś więcej niż nowy komplet opon. Jak widać przy tym tytule, nasz komputer zaczyna wymiękać. Rozgrywka zdecydowanie nie jest płynna. Kolejny tytuł to gra Formuła 1 2019. Tutaj wydać wręcz książkowy przykład bootlenecka. Ilość klatek w zasadzie się nie zmienia bez względu na warunki pogodowe. Procesor nie nadąża tutaj za grafiką. Procesor nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej liczby danych do karty graficznej. Karta nie wykorzystuje swojej pełnej mocy, co powoduje, że FPS pozostaje na stałym poziomie niezależnie od intensywności efektów graficznych. Start was okay, now stay alert for threats around you. Formuła 1 osiąga maksymalnie niecałe 30 klatek na sekundę. Kolejny tytuł to GTA 4. Jest to gra z 2008 roku. Jest to więc rówieśnik naszego procesora. Test robię w Full HD, ustawienia wysokie. W benchmarku wbudowanym w grę osiągam ponad 50 klatek na sekundę. Rozgrywka także wygląda na płynną. Podsumowując testy, procesor Xeon X5450 przerobiony na soket 775 osiąga w testach mieszane wyniki, wskazujące na jego ograniczenia w 2024 roku. W benchmarku 3D Mark 2011 uzyskany wynik 5581 punktów oraz ponad 200 klatek na sekundę w grze Doom 3 to całkiem dobry wynik dla tego starszego sprzętu, szczególnie w mniej wymagających tytułach z przeszłości. Jednak w nowszych grach, takich jak Pacific Drive i Formuła 1 2019, procesor wyraźnie nie radzi sobie z dostarczaniem odpowiedniej liczby danych do karty graficznej, co skutkuje spadkiem wydajności i niskim FPS. W przypadku Formuły 1 2019 wyraźnie widać bottleneck CPU.
Liczba klatek pozostaje na podobnym poziomie niezależnie od warunków graficznych, osiągając maksymalnie 30 klatek na sekundę. W grze GTA 4 z 2008 roku, rówieśniku procesora, osiągnięto wynik powyżej 50 klatek Full HD na ustawieniach wysokich, co przekłada się na płynną rozgrywkę. Procesor Xeon X5450 nadal sprawdza się w starszych grach, jednak w tytułach wymagających większej mocy obliczeniowej CPU, takich jak Pacific Drive i Formuła 1 2019, wykazuje ograniczenia, co skutkuje niskim FPS i zauważalnym bottleneckiem. I już na zakończenie, czy pójdzie na tym Doom 2? Dzięki za oglądanie. Cześć!